końcu mamy ciepło, jest piękna wiosenna pogoda i dziś chcę Was zabrać na spacer po moim ogrodzie, pokazać, co kwitnie w maju. Zapraszam na odcinek Co kwitnie w maju w zakazanym ogrodzie. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. Siedzę tutaj cichutko, bo słyszę, jak niesamowicie bzyczą tutaj pszczoły. Jak wiecie, mamy w ogrodzie pszczoły murarki. Mamy 3 domki z pszczołami murarkami w ogrodzie. I to, jak one teraz pracują i na czym mają pracować, to jest po prostu, słuchajcie, bajka. Zwłaszcza, że pszczółki murarki nie gryzą. Są urocze, malutkie, dzieci uwielbiają na nie patrzeć i to, co czynią z ogrodem, jest po prostu bajką. Powiem Wam, że ta rabata chyba staje się moją ulubioną rabatą. To jest rabata, która jest teraz takim naszym jakby przysłowiowym wejściem do ogrodu, ale ona powstała rok temu. Pierwszy zamysł tej rabaty to było oczywiście dużo róż plus lawenda, ale później oczywiście postanowiłam dosadzić więcej roślin cebulowych i te rośliny cebulowe tutaj się znalazły. Na początku tej rabaty są róże pomponella, na samym przodzie mamy lawendę, ale oczywiście pojawiły się też moje ukochane ostróżki, które uwielbiam w ogrodzie, wszędzie, gdzie się da sadzić. Jak widzicie, moje piękne hiacynty już powoli od nadmiaru kwiatów zaczynają się wyginać, ale bratki okazuje się, że fantastycznie to się sprawdziły. Dlaczego? Dlatego, że tu nie ma tak dużo słońca i mimo tego, że już widzicie rozkwit tulipanów Angelique, to jeszcze nie jest ich pełny rozkwit. Tulipany Angelique mają to do siebie, że w takiej pierwszej fazie rozkwitu wyglądają jak takie limonkowe, natomiast później jest to takie niesamowicie piękne maźnięcie pędzla w odcieniach różu. I dalsza część rabaty, która jest bardziej nasłoneczniona, gdzie właśnie nie ma cienia, tak jak tutaj mamy po prostu już od roślin, tam właśnie tulipany Angelique kwitną już pełnią życia. Ja zaraz je Wam tam pokażę. Tulipany Angelique są tulipanami moimi ukochanymi i powiem Wam, że naprawdę, gdybym miała wybrać jeden rodzaj tulipanów do ogrodu, byłyby to właśnie Angelique. One fajnie powtarzają kwitnienie, nie mam z nimi absolutnie problemu. Cudownie wyglądają z niebieskimi kwiatami, które uwielbiam. I powiem Wam, że też są takimi wdzięcznymi tulipanami, natomiast jedyny ich minus jest taki, że one zwykle troszeczkę później zakwitają, ale okazuje się, że jak mam tutaj taką rabatę w pełnym słońcu, to kwitnią już pełną życia. Moim ulubionym połączeniem to są tulipany Angelique z brunerą, ze względu na to, że te liście brunery z pastelowymi niebieskimi kwiatuszkami i tulipany Angelique robią po prostu taki niesamowity efekt, że trzeba to zobaczyć. Pokażę Wam to dzisiaj, natomiast one tam są jeszcze nie w pełni rozkwitu. Jak dzisiaj rano zerkałam, to jeszcze nie są w pełni rozkwitu, natomiast potrafią stworzyć niesamowity efekt. No dobra, zabieram Was na dalszą część rabaty i pokażę Wam też drugą stronę tej rabaty, bo po drugiej stronie mam większy miks tulipanów, takich właśnie bardziej wczesnych tulipanów Darwina, ale też fajnych. Druga strona tej rabaty to przede wszystkim szafirki. Szafirki kocham. Te szafirki na tej rabacie, bo tą rabatę mieliśmy już wcześniej, są już chyba 3. sezon w ogrodzie i one po prostu z roku na rok wyrastają w coraz większych ilościach i to jest też cudowne właśnie w kwiatach cebulowych, takich właśnie jak szafirki czy narcyzy, potrafią naprawdę pięknie podwajać swoją ilość. Ja zawsze po kwitnieniu wszystkie kwiaty cebulowe ogławiam po to, żeby później cebula nabrała taką moc i żeby te kwiaty właśnie fantastycznie powtarzały kwitnienie i dopiero gdy te liście zaczynają się robić żółte, wtedy ścinam całkowicie już te rośliny, a pozostałe rośliny, które tutaj rosną, przede wszystkim byliny, fantastycznie je przykrywają. Jak widzicie, tutaj mi się już przewrotnik ostrokrapowy zaczyna wyłaniać. Będzie tutaj tworzył fantastyczny taki, można powiedzieć, lekki dywan z pięknymi kwiatami w kolorze limonkowym. Natomiast w tej chwili mamy tu niesamowicie pachnące
tulipany. I powiem Wam, że co jest dla mnie zaskakujące w nich, i że ja nawet nie wiedziałam, że ta odmiana będzie zbytnio pachnieć, ponieważ to było kupione jako taki miks tulipanów w Biedronce. Tam było chyba Pink Passion i tutaj po prostu je dokładałam. Powiem Wam, że jak dla mnie jest to cudowny efekt. Myślę, że w przyszłym roku dołożę więcej tulipanów Angelique. Na początku tej rabaty dołożyłam tak 3 cebulki, żeby sprawdzić na próbę, jak one będą się miksować i myślę, że naprawdę fajny efekt wychodzi, więc w przyszłym roku no, będzie kolejny szał. Tego typu tulipany są właśnie takie najprostsze, one najlepiej powtarzają kwitnienie i zwykle też bardzo wcześnie kwitną, więc jeżeli chcemy mieć taki już efekt wow wiosną jako pierwszy, to będą one idealne. Moi drodzy, i co powiecie na to? To są właśnie tulipany Angelique, czyli pełne tulipany w pełni rozkwitu. To jest po prostu bajka. One mi się kojarzą trochę z piwoniami, ale niesamowite właśnie te pociągnięcia, jakby pędzle, zawsze tak na to mówię, w tych kwiatach tworzą po prostu efekt wow. To jest coś cudownego, jak zobaczycie właśnie obok, że one na początku są właśnie takie limonkowe, ale później właśnie ten ich gąszcz jest niesamowity. Co lubię też w tych tulipanach, to przez to, że one są tulipanami pełnymi, tak naprawdę one trochę bardziej wypełniają rabatę. Jeżeli zobaczycie, tu nie jest wcale nie wiadomo, ile tych tulipanów posadzonych, natomiast jeżeli przyglądniecie się bardziej właśnie na to całe pasmo, to efekt właśnie tych pełnych główek w pełni rozkwitu tworzą taki naprawdę fajnie wypełniający rabatę. Oczywiście jak tutaj będą te tulipany Angelique przekwitać, no to moje róże, których jest tutaj gęsto, już się wybijają, co mnie bardzo cieszy. Oczywiście wybijają się moje kocimiętki, które uwielbiam, no i niedługo tak naprawdę te kocimiętki mocniej mi to ruszą, to przysłonią te tulipany. Ale myślę, że do tego efektu warto jesienią się napracować w deszczu. From the start, this wouldn't have ended with broken hearts, 'cause I don't wanna waste my time. If we don't feel. Tulipany, które rosną na tej rabacie, rosną tu już któryś sezon, wydaje mi się, że chyba nawet 4. Ja tak naprawdę kupiłam je jako różowe. Oczywiście, jak widzicie, głównie czerwień i ta czerwień taka zostaje. Natomiast dosadziłam w tym roku trochę tulipanów tutaj i nie jestem w stanie rozszyfrować jakich. Powiem Wam dlaczego. Przede wszystkim dlatego, że chyba to był ten miks, też Pink Passion, ale o dziwo zmieszał się z tymi czerwieniami i ja tu mam trochę łososiowych, mam trochę tulipanów takich, no powiedziałabym nawet bardziej jakichś takich dziwnie pasiastych, ale efekt mi się jak najbardziej podoba. Powiem Wam, że w tulipanach, nawet jeżeli zdarzają się pomyłki, cieszy mnie to i tak, że te pomyłeczki to są takie, wiecie, sezonowe. To nie jest roślina, która będzie Wam rosła cały sezon i będzie Was denerwować, że miało być różowe, a są czerwone albo pomarańczowe. Ale ja myślę, że taka niespodzianka wiosenna, że będzie coś inaczej, w momencie, w którym nic nie kwitło, jest cudowna. I tutaj te rabaty tak naprawdę się łączą, więc myślę, że z czasem będzie super, jeżeli dołożę tutaj też tulipanów Angelique. Być może pomieszam. Zobaczymy, ale chyba nie będę mieszać. No i z tyłu tak naprawdę wyłania mi się kolejna rabata, na której mam połączone tulipany Candy Prince i jeszcze jedną odmianę, którą Wam zaraz pokażę, ponieważ jest też bardzo, powiedziałabym, myląca. Natomiast ponieważ tu powstawała rabata na kartonach, tutaj jeszcze nie miałam tulipanów, ale wyobraźcie sobie, jak to będzie, jak tu już zakwitną także tulipany. Tu postawiłam mocno na czoski, zaraz Wam pokażę, ponieważ te czoski już fantastycznie wyłaniają główki. No i myślę, że niedługo też zrobią show. No ale cóż, kwitnie tyle rzeczy. Muszę Wam wszystko pokazać. Everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over. Wiecie, co jest najcudowniejsze w murarkach? Jestem nimi otoczona
one nie gryzą. Naprawdę trzeba byłoby im zrobić krzywdę, żeby one mnie pogryzły. Oczywiście jestem teraz bardzo blisko ich gniazda, więc za chwileczkę będę się stąd usuwać, ale no coś niesamowitego. Tak przyjazne owady, tak przyjazne zapylacze. To jest naprawdę fantastyczne. Jak ja słyszę, jak one tutaj w tej trzcinie fajnie zgrzytają, ale to jest naprawdę niesamowicie przyjemnie oglądać, jak to wszystko w ogrodzie współgra. Kochani, chciałam Wam jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie pamiętajcie o naciśnięciu dzwonka. No i dajcie mi znać, czy taki odcinek Wam się podoba. Koniecznie komentarzem, łapką w górę. To naprawdę bardzo wspiera twórczość takich osób jak ja, które są zakochane w roślinach, ogrodach i chcą się też tym dzielić. Słuchajcie, jesteśmy tutaj na rabacie, z której mamy wyjście później przez kolejną pergoną do naszej altany. Tu jest rabata, na której sadziłam tulipany, ale powiem Wam, że miałam też taką końcówkę tych tulipanów i myślałam, że no szału tu nie będzie. Dlatego też, tak jak Wam mówiłam, nie sadziłam ich tak bardziej rządkowo, tylko właśnie je tak trochę rozpraszając. Powiem Wam, że jestem zachwycona, jak te tulipany tutaj wyglądają. Jeżeli chodzi o odmianę Candy Prince, kompletnie nie jest pomylona. Trafiła mi się no po prostu przepiękna. Natomiast były tu też tulipany Mystic Van Eyck i powiem Wam, że no myślę, że jest tu niezły miszmasz i tak mi się podobają. I tak mi się podobają, jakie weszły, zaraz Wam je pokażę, ale jest niezły miszmasz. Tutaj na tej rabacie oczywiście też mam więcej bylin, które niedługo będą się tutaj praktycznie fajnie wynurzać, ale mam też serduszka. Te serduszka naprawdę tutaj uroczo już mi zaczyna kwitnąć, co jest dla mnie skakujące, bo to jest tak naprawdę też jej drugi sezon, ta rabata też jest nową rabatą, ale mam tutaj też fiołki alpejskie, przepięknie wyglądają, no po prostu jestem nimi zachwycona i powiem Wam, że czuć tą wiosnę. Nade mną wiśnie ośliwa, ona też tak fajnie wygląda, ponieważ jak wchodzimy na ogród, to ona też jest tak jakby na wprost tej pergoli, natomiast już praktycznie zaczyna przekwitać, niedługo zawiąże takie swoje dekoracyjne owoce, ale jest to z pewnością jedno z moich ulubionych drzew w ogrodzie, ponieważ jest po prostu pięknie różowa z pięknie bordowymi liśćmi. Kolejne według mnie cudne miejsce. Tu właśnie przepiękne łososiowe tulipany. To są właśnie te, które absolutnie nie są pomylone. Natomiast czerwień, która tu się wyłania, nie pamiętam, żebym czerwone tulipany sadziła. Z tyłu za mną przepiękne właśnie Candy Prince i one są naprawdę fajne. To jest taki jakby róż, trochę lawendowy, przepiękne tulipany. I powiem Wam, że ten miks tutaj też fajnie się sprawdził. Jestem z niego bardzo zadowolona. Myślę, że w przyszłym roku podosadzam troszeczkę jeszcze tutaj hiacyntów. Bardzo mi się podobają te hiacynty na rabacie, którą mam w zasadzie przy wejściu na ogród i myślę, że powinno tych hiacyntów się znaleźć jednak więcej. Czy Wy widzicie, co tutaj się dzieje? Tu będzie istny show. W ogóle ja tą rabatę dość mocno prowadzę w fioletach, trochę też w różu i oczywiście tutaj też będą róże. Dosadziłam w tym roku tutaj budleje Dawida. Jeżeli oglądaliście mój odcinek o budlejach Dawida, to te fioletowe naprawdę uwielbiam. Mam w ogrodzie białe i fioletowe. Pomyślałam, że taka budleja tutaj też będzie niesamowicie świetnie wyglądać, zwłaszcza, że to jest taka rabata trochę taka też mieszana z różnymi bylinami i tu właśnie mamy zarówno koci miętki, Six Hills Giant, mamy tutaj też hortensji, a później ona zamienia się w taką właśnie różaną, ale zobaczcie, tutaj mamy czoski Purple Sensation, ja tutaj kupiłam wielką pakę, posadziłam jak taką falę przez środek i nie mogę się doczekać, jak ta fala mi już zakwitnie, bo myślę, że tu po prostu będzie to wyglądać jak taka piękna, niebieska, fioletowa rzeka przez sam środek tej rabaty. Uwielbiam tą rabatę, na razie jeszcze po niej chodzę, ale jak ona zarośnie, to naprawdę będzie tutaj po prostu gąszcz róż. Jak widzicie na samym przodzie tej rabaty mamy magnolię i powiem Wam, że to jest jedna z dwóch naszych magnolii w ogrodzie. Mimo tego, że jest na razie bardzo malutka, to niesamowicie zachwyca mnie to, jak ona kwitnie. To jest magnolia Simple Pleasure, ma naprawdę fajne, duże kwiaty i w zasadzie jest to młoda magnolia. Cały czas się zastanawiam, czy mam ją 4 czy 5 lat w ogrodzie i też ją przesadzaliśmy. Mieliśmy ją posadzoną w złym miejscu. W zasadzie to było posadzone przez pomyłkę, źle się zrozumieliśmy z lokalizacją miejsca i później została przesadzona. I powiem Wam, że od przesadzenia jest istny szał, a ja zawsze powtarzam, że wszędzie, gdzie słyszę, gdzie czytam, wszyscy mówią, żeby magnolii nie przesadzać. Słuchajcie, ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli jednak jakiejś roślinie gdzieś jest gorzej, to czasami lepiej przesadzić. Ale powiem Wam, że nie mogę się doczekać, jak ta rabata będzie taką wielką magnolią. Za mną kolejny domek dla murarek, więc te murarki po prostu bardzo mocno pracują.
A przy mnie moje brunery. Słuchajcie, brunera jest taką byliną, którą jeżeli nie macie w ogrodzie, to koniecznie musicie mieć. Tu jest takie miejsce, powiedziałabym, słoneczne, ale ta ilość słońca jest bardziej rano i tak naprawdę to, wiecie, poranne słońce nie jest takie mocne jak to popołudniowe, więc rano to słońce jest tu gdzieś do okolicy 13, a później tak naprawdę o 12-13, później tak naprawdę jest tu cień. Tym brunerom jest tu bardzo dobrze. Brunera jest ogólnie taką byliną, która fantastycznie sprawdza się w cieniu, natomiast jeżeli ma tak cień z dostępem jednak więcej słońca, czyli taki bardziej, powiedziałabym, półcień, to ona kwitnie niesamowicie i rośnie niesamowicie obficie. Słuchajcie, to jest jedna sadzonka tutaj. Ja tu mam oczywiście więcej sadzonek dookoła. Mam tutaj też tulipany Angelique, które jeszcze nie rozkwitły, ale zobaczcie, jak ona wygląda w pełni kwitnienia. W pełni kwitnienia to są przecudne niebieskie kwiatuszki i takie naprawdę listki srebrzyste, bardzo drobne. Tu akurat mam odmianę Silver Heart. W momencie, gdy te kwiaty przekwitną, te listki praktycznie zamieniają się naprawdę na takie duże, konkretne, serduszkowe liście, które też fantastycznie wyglądają i też fantastycznie rozjaśniają ciemniejsze zakątki. Ale w połączeniu z tulipanami Angelique ona jest po prostu przecudowna i to jest chyba moje ukochane połączenie w ogrodzie. To dla mnie strefa po prostu rozkwitu roślin wiosną wręcz szalonego. Wiosną jest tu dużo żółci, później jest to już bardziej skomponowane w taką bardziej stonowaną, powiedziałabym, kolorystykę, ale kaczeńce już Wam pokazywałam. Słuchajcie, to są kaczeńce przywiezione ze stawu moich rodziców, więc naprawdę traktuję je dosyć sentymentalnie. Robią niesamowity efekt i myślę, że razem z tymi żonkilami tworzą tu piękny, wesoły, wiosenny charakter. Ale jak widzicie, mamy też tutaj różowe drzewa. Tu również jest wiśniośliwa. Ona tutaj też już zaczyna powolutku przekwitać, ale mamy tutaj też migdałka. Słuchajcie, migdałek po prostu, jak ja kiedyś zobaczyłam migdałka gdzieś przejeżdżający autem, stwierdziłam, że to jest zdecydowanie drzewko, które chcę mieć w ogrodzie. Mamy tego naszego migdałka. W zeszłym roku musieliśmy go troszeczkę ratować, ponieważ jakaś choroba grzybowa mu się pojawiła, ale na szczęście się udało. Pięknie odrasta, pięknie zakwita. Jestem nim zachwycona. Dzisiejszy odcinek powolutku dobiega końca. Ja przyglądam się jeszcze moim donicom, ponieważ w nich mam hosty. Tu jest dość zacieniona rabata i te hosty naprawdę fantastycznie w tych donicach tutaj rosną. Nie mogę doczekać się, jak rozkwitną tutaj przepięknie róże, jak wyjdą klematisy i jaśminosty, które też tworzą całe tło tego miejsca. No i jak się wszystko dookoła pięknie zazieleni. Jestem ciekawa, co myślicie o takim odcinku, czy Wam się podoba, co u Was już kwitnie, ponieważ w każdym rejonie Polski co innego kwitnie w danym momencie i mi to zawsze zaskakuje, że u kogoś już coś kwitnie, a u nas dopiero zaczyna. No i cóż, dziękuję Wam za dzisiaj. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song